Jesteśmy partią, można powiedzieć, polską. O kurwa! Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj poświęcę materiał, czas kandydatom. Głównie kandydatom PiS namaszczonych przez samego Kaczyńskiego, ale żeby też nie było tak słodko, to dorzucę też przysłowiową łyżkę dziegciu kandydatów opozycji, ale to na koniec. Przejdźmy do kandydatów PiS, którzy, no, można by powiedzieć, delikatnie rzecz ujmując, wzbudzają pewne kontrowersje. I też nie bez powodu nazwałem ten dzisiejszy filmik Trzej Królowie. A chodzi tutaj o Mentzena, Kukiza i Bąkiewicza. No, powiem Wam, same osobistości na listach PiS-u, no, same znane, można powiedzieć, osobistości. Mejza, znany z zarabiania na chorych dzieci. Już nie wspomnę tu o Lichockiej, znanej z swojego gestu wobec chorych na raka. Kowalski z pierdolcem na punkcie Tuska, ale Kukiz, o nim już mówiłem. No i Bąkiewicz, facet, który zasłynął między innymi z obrażania pani Wandy Traczyk-Stawskiej. No, powiem Wam, no, elita pełną gębą, ale tu się z jednej strony no, nie ma co dziwić, bo jaka partia, tacy kandydaci. No, Kaczyński łapie się wszystkiego, ściąga do siebie, no, można powiedzieć, każdy odpad społeczny, bo idealnie pasuje do tej partii. Nie wiem, jeśli się mylę, to mnie proszę poprawcie, ale ja osobiście mam takie wrażenie, że wokół Kaczyńskiego nie ma ani jednego porządnego, uczciwego człowieka. Same, nie wiem, męty społeczne, tępe, chciwe, bezczelne, aroganckie, pospolici złodzieje, aferzyści, z zaburzeniami psychicznymi, mitomani, komunistyczni konfidenci. I konia z rzędu temu, który pokaże choć jednego jakiegoś porządnego, uczciwego człowieka. Jeśli jest taki w szeregach PiS, chętnie bym go poznał. Ja osobiście, no powiem Wam, nie znam. Przysięgam, że nigdy was nie zdradzę. Przysięgam, że nikt nigdy nie jest w stanie mnie kupić. Nie ma takiej opcji. Jak zobaczyłem, że to kurwa jest wrzesień, to mi się kurwa nogi ugięły, bo każdy dzień, rozumiesz, przesuwający z posiedzenia na posiedzenie inne tam jakby sprawy, to jest dla mnie kurwa możliwość kupienia przez Kaczyńskiego jakiejś innej trójki, kurwa, rozumiesz? To jest jeden z ważniejszych dni w moim życiu. Ja mógłbym być posłem z PiS-u, przyjęliby mnie z otwartymi rękami, ale ja bez nikogo tam kurwa nie pójdę, nie ma takiej opcji. Żadna partia polityczna nie ma prawa dążyć do jednowładztwa. Choćby nie wiadomo, co się działo z Prawem i Sprawiedliwością, nie wejdę w żadne absolutnie układy powyborcze. W żadne. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jest to jedyna w tej chwili opcja. Postbolszewicki system, który w tej chwili wraca dokładnie na tory PZPR-owskie w czasach PiS-u. Nie istnieje taka opcja, żebym sprzedał ideały, choćbyście mnie chcieli w gównie utopić. 24 stycznia fundacja składa wniosek o przyznanie pieniędzy z rezerwy budżetowej. 10 lutego premier przyznaje dotację, 14 lutego Ministerstwo Finansów zatwierdza wypłatę. To, jakie mam zdanie na temat Kukiza, już wyrażałem niejednokrotnie. Pamiętacie jeszcze, jak on swoją partię miał
jak wszyscy mówili, żeby odsunąć leśnych dziadków od polityki, żeby dać szansę młodym, a partia Kukiza jest po prostu taką szansą dla Polski. Ja się wtedy śmiałem, mówiłem, że nic z tego nie będzie. Tam i zobaczcie, jak nie wiem, nie przypominacie sobie, ileś tam filmików wstecz o tym właśnie mówiłem, że ja Kukizowi nie ufam i miałem rację, miałem rację, bo Kukiz jest po prostu, jak dla mnie osobiście, sprzedajną szmatą. On się tłumaczy, że on tam jakieś tam swoich sędziów pokojów, że on tylko takie warunki. On nie może stawiać żadnych warunków. Kaczyński rękoma Morawieckiego, czy tam któregoś z ministrów, sypnął jemu ponad 4 bańki z pieniędzy polskich podatników i Kukiz jak wierna suczka do nogi przybiegła Kaczyńskiego i dla mnie, zresztą nie wiem, pewnie nieraz mówiłem, ale powiem jeszcze raz, słowa niewiele tak naprawdę znaczą, bo powiedzieć można wszystko. To, kto jakim jest człowiekiem, to świadczą o tym czyny, nie słowa. I Kukiz jest tego najlepszym przykładem. On pięknie opowiadał, pięknie zapewniał. Można by było pomyśleć, że naprawdę znalazł się antysystemowiec 1 na 1 000 000. Jak się okazał, jest po prostu zwykłą dziwką Kaczyńskiego. I to jest moje zdanie o Kukizie i raczej tego zdania nie zmienię. I myślę, że tym zakończę temat Kukiza, bo mamy jeszcze 2 króli, pisowskich króli do omówienia. Ja mógłbym być posłem z PiS-u, przyjęliby się z otwartymi rękami, ale ja bez Tarnokowo tam kurwa nie pójdę. Nie ma takiej opcji, nie istnieje taka opcja, żebym sprzedał ideały, choćbyście mnie chcieli w gównie utopić. A few moments later. Lista numer 21, Opole, pan poseł Paweł Kukiz. I teraz facet moralnie, jak dla mnie oczywiście, bo to jest tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, ale mówię tu za siebie, facet, który w moich oczach jest po prostu moralną kreaturą bez skrupułów. Facet okradający rodziny ciężko chorych dzieci. Znalazł się na listach PiS-u i tutaj chyba można by było powiedzieć deprawacja plus pisowska. Facet, który był ministrem sportu, stracił ten immunitet po tej aferze z naciąganiem ludzi, zdesperowanych ludzi, nieuleczalnie chorych dzieci. Robił szopki publicznie na konferencjach prasowych. Facet, który powinien generalnie zniknąć z polityki, z życia publicznego. Facet dostał kolejną szansę w wyborach. Powiem wam, że to się w głowie nie mieści, że takie coś kandyduje. Nie wiem, dla mnie polityk powinien być nieskazitelny. Wiem, że w każdej partii są politycy, co mają coś za uszami, ale ten, jak dla mnie osobiście, jest wyjątkową kreaturą. I ma, nie wiem, wyborców może PiS, bo normalnie myślących ludzi raczej ciężko było nabrać na tą szopkę, którą on nawet po tej aferze zrobił. Nie wiem, czy ktokolwiek mu w to uwierzył. Pewnie tylko zagorzali sympatycy PiS. Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu.
Cud. No i teraz perełka w tej koronie królów. Kojarzycie faszyzującego narodowca Bąkiewicza, który nie wywiązał się ze spłaty 7 milionów długów. Dzisiaj startuje z PiS do Sejmu. Jak dla mnie faszysta Bąkiewicz, bo dla mnie on jest faszystą, no być może dla niektórych jest, nie wiem, prawdziwym patriotą, narodowcem, ja mówię to, co ja odczuwam. Jest kandydatem tak naprawdę suwerennej Rosji Ziobry i powiem wam, że to tak naprawdę wiele tłumaczy i powiem wam dlaczego. Bo faszysta i ruskie popychadła od tej solidarnej Rosji mają bardzo zbliżone do siebie poglądy. Nienawidzą Unii, kobiet, walczą z każdym, kto się brzydko mówi o Kościółku. Znaczy, długo by to wymieniać. I tylko mnie tak zastanawiam się, czy Bąkiewicz i nie wiem, Ziobro mają podpisany akt o nieagresji, tak jak było to w 1939 roku. Tego się boją marksiści, lewacy! Tego się boją, patrzcie! Zwyciężymy jeszcze raz! Ave! Ave! Chrystus Rex! Ave! Ave! Chrystus Rex! Ave! Nie wiem, czy słyszeliście, ale Bąkiewicz w Sejmie będzie walczył o prawa kobiet. Facet, który w swoim czasie prowadził otwartą wojnę przeciwko kobietom. Facet, który ma wyrok sądowy za naruszenie nietykalności osobistej i poturbowanie kobiety przed kościołem. Facet, który wzywał posiłki, bo kobiety go atakują. On teraz będzie walczył o prawa kobiet. Tego nawet, powiem wam, nie będę komentował, bo tego się nie da skomentować. No, powiedziałam, no w to mogą uwierzyć tylko, nie wiem, kompletni naiwniacy. W ogóle, co taki człowiek będzie robił w Sejmie? Jakim, nie wiem, prawem ktoś taki jak on ma ustalać w Polsce prawo, ma reprezentować naród polski. Przecież to jest kpina z narodu polskiego. Powiem wam coś jeszcze. Faszysta Bąkiewicz ramię w ramię z Kaczyńskim po prostu odkryli karty. Tak naprawdę popierasz Kaczyńskiego, to wepnij sobie z narodową pisowską dumą w klapę, nie wiem, Adolfa Hitlera i udawaj, że tego nie widzisz, jak upadł po prostu Kaczyński, bo to już jest upadek tej partii, moralny upadek. I mało tego, 1 września, czyli w rocznicę wybuchu agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę, obiegła kraj informacja o tym, że ktoś taki właśnie jak Bąkiewicz będzie kandydować do polskiego Sejmu z list PiS. I ta decyzja została opublikowana w dzień napaści III Rzeszy na Polskę. To tak jak, nie wiem, splunięcie prosto w twarz taką flegmą na pamięć ofiar II wojny światowej. Bo Bąkiewicz reprezentuje nurt tych faszystowskich środowisk, które przed wojną siały nienawiść i antysemityzm. W takich formach na przykład jak getto ławkowe, czy zasadę, jak to się nazywało, poczekajcie, bo mi to z głowy wypadło,
Nie wiem, czy tego nie przekręcę, ale to chyba brzmiało numerus calusus, coś w tym rodzaju. Także powiem wam, że to się generalnie w głowie nie mieści, że ktoś taki jak Bąkiewicz będzie reprezentował naród polski. To mi się naprawdę w głowie nie mieści. Ale dziękuję. To nowy kandydat PiS-u, Robert Bąkiewicz, lider skrajnej prawicy, głoszący nacjonalistyczne, homofobiczne, antysemickie i antydemokratyczne poglądy. Berlin, Unia Europejska to dzisiaj zagrożenie nie mniejsze niż Rosja imperialna, która atakuje dzisiaj Ukrainę. Rodzący się nowy totalitaryzm LGBT. My ten totalitaryzm musimy zwalczyć żywym ogniem, dosłownie żywym ogniem. Akceptacja dla dewiacji homoseksualnych musi doprowadzić do tego, że nie ma potomstwa. Jak nie ma potomstwa, to nie przedłużamy gatunku i gatunek musi po prostu wyginąć. Marksiści, lewacy, tego się boją, patrzcie! I to ten polityk. Dla partii władzy to dziś odpowiedni kandydat w wyborach do Sejmu. Bąkiewicz wystartuje z ostatniego miejsca w Radomiu, gdzie liderem jest Marek Suski. W tym towarzystwie czuje się pan bardzo dobrze. Pewnie patriota. Znakomicie. Kulturalny młody człowiek. Robert Bąkiewicz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zaostrzenia prawa aborcyjnego i w kontrze do strajków kobiet powołał Straż Narodową, która miała bronić wejść do kościołów. To nagranie dla Życia Stolicy. Dzisiaj na ulicach polskich miast manifestują lewacy. Pierwsza krew już się polała. Być może ta krew poleje się dalej. Kobiety niech się modlą, niech nam pomagają, niech zapewniają prowiant. I jeśli będzie trzeba, zgnieciemy ich w proch i zniszczymy tą rewolucję. Za użycie siły i naruszenie nietykalności cielesnej wobec aktywistek strajku kobiet dzisiejszy kandydat PiS-u został skazany na karę grzywny i prace społeczne. Proszę prezesa Kaczyńskiego zapytać. Jak się pan z nim czuje na listach? Nie ja. Tak jak pan z Kołodziejczakiem. Więc... Bardzo dobrze. No widzi pan, ja również. Nie jest faszystą ani nacjonalistą. No widzi pan, no to mieliście większe szczęście. To suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry zgłosiła go na listy. My bierzemy odpowiedzialność za pana Bąkiewicza. Wielki polski patriota. Ten sam Bąkiewicz, wielokrotnie krytykowany przez powstańców Warszawy podczas demonstracji opozycji. My chcemy Polski polskiej, a Polski chcemy Polski europejskiej. Tak próbował zagłuszyć przemówienie bohaterek powstania. Milcz, głupi chłopie! Milcz! Summa summarum, Bąkiewicz do partii Kaczyńskiego, no można by powiedzieć, że no wręcz idealnie pasuje, bo dobrali się jak w korbcu maku. I tak naprawdę nazywanie PiS prawicą według mnie obraża całą prawicę na świecie. Kaczyński idzie do Sejmu z faszyzującym gościem brunatnym Bąkiewiczem. Bąkiewicz jest oficjalnie kandydatem Kaczyńskiego do Sejmu. Kiedyś już mówiłem, że taki Bąkiewicz no nie na darmo dostał te miliony od PiS-u. To jest taka typowa tituszka Kaczyńskiego, która będzie wykonywała jego polecenia za parę złotych. Jak wiecie, Kaczyński sypnie publicznym groszem temu, który będzie mu wiernie służył. A Bąkiewicz będzie kolejnym jego wiernym pieskiem, który będzie wykonywał po prostu brudną robotę dla Kaczyńskiego. Także no, przedstawiłem wam kolejnych 3 króli pisowskich. No, jest tego pełno. No, tutaj by naprawdę trzeba było zrobić serial i omówić, jeśli by trzeba było omówić każdego, tak jak hejter Matecki, który też startuje z list PiS-u, czy tam Solidarnej Rosji. No, nie chcę was zanudzać, no myślę, że tutaj to są takie 3 indywidua pisowskie, które no notabene idealnie
pasują do tej pisowskiej partii. No, tam jest zlepek różnych, jak wiecie, osobowości, że tak powiem delikatnie. Okej. Ale tak obiecałem, chciałbym powiedzieć, że no, też mi się nie wszystkie kandydatury, że tak powiem, Koalicji Obywatelskiej podobają i tego nie ukrywam. I pierwszą z nich jest Kołodziejczak. Dla mnie jest to podejrzany troszkę ślizgi typek. Być może chce dobrze dla rolników, być może chce dobrze dla siebie. Nie wiem, jestem bardzo daleki od jakiejkolwiek sympatii do tego gościa i tego nie ukrywam. Bo i on się bratał też z Bąkiewiczem, tego też nie będę ukrywał, no mówmy sobie szczerze jak jest. Także ten kandydat z list koalicji w ogóle mi nie leży, powiem wam szczerze. Ale rozwaliła mnie wyjątkowo jedna kandydatura, o której się tak naprawdę dowiedziałem dopiero dzisiaj, być może ze względu na brak czasu. A jest to osoba San Kocoń. Koalicja Obywatelska wystawiła w nadchodzących wyborach no, dość, powiem wam, jakąś no, dziwną osobowość. Jak powiedziała, nie wiem jak się naprawdę do tego zwrócić i nie jest to moja uszczypliwość wobec osób LGBT, bo osobiście nic do nich nie mam, ale drażni mnie świadome kaleczenie, przeinaczanie języka polskiego a ta osoba, nie wiem, no jakąś nową mowę wymyśla. Jak ja tutaj zacytuję, reprezentuję ostrą zieleń, jestem aktywiszczem. Co to do kurwy nędzy jest aktywiszcz w języku polskim? Jestem aktywiszczem LGBT. Kocoń definiuje się jako ono. Koco to jest to w okularach. I jest w trakcie zmiany płci. Ja mówię, do tego nic nie mam, tylko wkurwia mnie zmiana, jakaś nowa mowa językowa. Zacytuję wam. Dzień dobry. San Kocoń kandyduje z Krakowa w okręgu 13 z miejsca 9. Powiedziało, nie wiem, podczas konferencji prasowej organizowanej przez młodzieżową organizację polityczną Ostra Zieleń. Kandydatka w mediach społecznościowych przedstawia się jako, i teraz uwaga, tutaj cytuję, rzecznicze prasowe Ostrej Zieleni oraz człończe Partii Zielonych. Ludzie, kurwa, jesteśmy w Polsce. Jesteśmy Polakami, powinniśmy mówić po polsku i mnie tu naprawdę gówno obchodzi, czy to jest ona z koalicji, z PiS-u, czy z Marsa startuje. Mów, nie wiem, mężczyzno, kobieto, ono, mów w języku polskim. Nie ma w języku polskim słowa rzecznicze jakieś, rzecznicze prasowe, człończe partii, czy kuźwa aktywiszcz. No, naprawdę uszy mi krwawiły, jak to słuchałem. Jak można tak kaleczyć polski język? Ponadto pisze o sobie koordynatorze regionalne w projekcie ranking szkół przyjaznych osobom LGBT+. I dodaje, że interesuje się kulturą, ekologią i tematyką równości.
Jeszcze jeden cytat. W tych wyborach ważne jest dla mnie, żebyśmy nie zapomnieli o jednym z najważniejszych zagrożeń XXI wieku. Zmianie klimatu. Jej środowiskowe i ekonomiczne skutki odczuwamy najbardziej my, młodzi. Zdecydowano kandydatkę na profilu. Nie wiem, nie chcę tego wam czytać, bo naprawdę powiem wam, uszy mi krwawią mi uszy, ona tym swoim słownictwem mnie zabijają normalnie. Jak można tak kaleczyć język? I powiem wam, że wstyd mi, że takie coś startuje z list koalicji. Dzień dobry, San Kocoń. Kandyduję w Krakowie w okręgu 13 z miejsca 19. Reprezentuję Ostrą Zieleń. Jestem aktywistem LGBT i aktywistem ekologicznym. I powiem wam szczerze, że mam cichą nadzieję, że nie zdobędzie poparcia ludzi i nie dostanie się do Sejmu. Nie ze względu na to, że jest LGBT, nie. Za to, że tak dramatycznie kaleczy, przeinacza ojczysty język. Ktoś taki nie powinien reprezentować też Polski i Polaków. Jak widzicie, też potrafię skrytykować kandydatów koalicji, bo jeśli mnie coś razi, to razi i o tym mówię. Tak czy inaczej, moi drodzy, wybory już za pasem. Myślę, że ludzie, którym naprawdę leży Polska na sercu, powinni pójść i, nie wiem, poodsuwać od władzy tych szkodników i nie patrząc na propagandę jednej strony czy drugiej. No, każdy ma jakiś swój własny rozum i powinien się tylko i wyłącznie nim kierować. No i tymi słowami dzisiaj będę kończył. Piszcie jak zawsze, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Ja wam już bardzo dziękuję. Nie wiem, czy mi się uda w tym tygodniu nagrać kolejny materiał. Jeśli w razie nie, to w niedzielę was oczywiście zapraszam na mój drugi kanał na vloga, ale mam nadzieję, że będę miał jeszcze czas, mimo takiego nawału pracy, żeby zrobić dla was jakiś materiał. Także na dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie, komentowanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia przy następnym materiale. Hej! Mieliśmy przez 8 lat w Polsce rząd niedorosły. Rząd chłopców w krótkich majteczkach. Jeśli poprzecie Platformę Obywatelską, pomożecie sobie, pomożecie Polsce. Dziękuję bardzo.